Cześć, tu Magda z Wnętrza ze Wnętrza. W tym filmie zabiorę Was trochę do Bolesławca i pokażę moje pamiątki z wakacji. W tym roku w ramach wakacji zrobiliśmy sobie tour po południowej Polsce. Byliśmy na Śląsku i na Dolnym Śląsku, zarówno w Kotlinie Kłodzkiej, jak i w tej części bliżej Jeleniej Góry. I odwiedziliśmy również rodzinę, obie babcie, więc przywiozłam bardzo dużo rzeczy, natomiast soków malinowych nie będę Wam pokazywała, tylko skupimy się na tym bardziej wnętrzarskim asortymencie, przede wszystkim z Bolesławca. Byłam już kiedyś w Bolesławcu i nawet zwiedzałam Muzeum Ceramiki, jednak takie położone niedaleko rynku, które było dość rozczarowujące. Dzieci bardzo się wynudziły. Biorąc pod uwagę, jak ciekawy jest to temat, to spodziewałam się czegoś więcej. I dlatego tym razem wybraliśmy się do żywego Muzeum Ceramiki. I jest to miejsce w manufakturze w Bolesławcu, które daje możliwość zwiedzenia całej manufaktury od środka, a także wzięcia udziału w warsztatach i spróbowania swoich sił w malowaniu naczyń. 2 lub 3 tygodnie przed naszym przyjazdem na Instagramie manufaktury pojawiła się informacja o promocji na kubki. W związku z tym od razu zamówiłam sobie 4 nowe z odbiorem osobistym, co sprawiło, że wiedziałam, że musimy nam pojechać i żadna zmiana planów nie wchodzi w grę, bo po prostu chcę odebrać moje nowe naczynia. 2 kubki są takie same jak te, które już mam, po prostu to moje ulubione wzory, a ponieważ zauważyłam, że trochę się cykam, że stłukę i będzie mi szkoda, dlatego chcąc korzystać z nich, wyłącznie ciesząc się ich pięknym kształtem i wyglądem, bez żadnych obaw, od razu kupiłam 2 kolejne i myślę, że teraz już będę mogła pić spokojnie. O, zresztą tu jest drugi taki. Właśnie mam w nim herbatę. Natomiast kupiłam też wzór, który chciałam zamówić już poprzednio, ale wtedy był niedostępny i manufaktura zapytała, czy może mi wymienić na inny. Zgodziłam się i nie było problemu, natomiast korzystając z tego, że i tak zamawiam drugi raz, wzięłam również ten i muszę przyznać, że na żywo prezentuje się fantastycznie. I może szkoda, że nie zamówiłam od razu 2 takich, no ale już trudno. Wzięłam też jeden większy kubek, ponieważ poprzednio zamówiłam taki jeden na próbę i okazało się, że to jest taki rozmiar za duży trochę dla mnie na co dzień, bo już zbyt ciężki, ale jest fantastyczny do jesiennych herbat, takich zimowych, które ja piję cały rok, czyli z dużą liczbą dodatków, wiecie, żurawina, imbir, rodzynki, cytryna, pomarańcza, cynamon, to w takim normalnym kubku też się mieści, ale jednak wtedy lepiej mieć większy i móc dłużej cieszyć się pysznym napojem. To są jednak rzeczy zamówione przez internet, więc na swój sposób mało ciekawe. Skupmy się na tej części, która jest z outletu. Spotkałam się z opinią, że manufaktura nie ma swojego outletu i nie jest to prawda. Ogólnie w Bolesławcu są 3 sklepy manufaktury. Jeden jest przy fabryce i tam tak nie bardzo z promocjami. Drugi ma promocje takie do 30% chyba nawet, a jest jeszcze trzeci outlet, trzeci sklep, który jest outletem, który ma promocję nawet do 50%. I tu są rzeczy z dużymi ubytkami też, ale to już wszystko zależy od tego, co komu przeszkadza. Na przykład na wyprzedaży 50% kupiłam te 2 kubki. One tu mają na dole ceny... Kurczę, ten ma cenę 20 zł niecałe. Czy to znaczy, że jeszcze od tego była promocja? Aż muszę sprawdzić. Dobra, sprawdziłam i faktycznie 50% jest od ceny, która tu jest naklejona, a w przypadku tego kubka z kropkami to jest 19,79, więc kupiłam ten kubek za niecałe 10 zł, co jest bardzo dobrą ceną w przypadku Bolesławca. I on ma taką poważniejszą wadę, gdyż tutaj jest pęknięcie przy uszku. Natomiast szczerze mówiąc, gdyby pani przy kasie mi go nie pokazała, to ja bym nie zauważyła. Jak patrzę z tej perspektywy na kubek, to zupełnie tego pęknięcia nie widzę, a wzór jest naprawdę świetny i taki nietypowy. Tu natomiast jest fantastyczny wzór, który jest po prostu brakiem wzoru. Nie ma tu żadnej dekoracji na ściankach, są tylko te podstawowe linie, czyli pomalowane łóżko i linia na brzegu.
a z boku nic. No i domyślam się, że niższa cena wynika z tego, że jest mniej pracy w momencie, kiedy nie trzeba tu nic malować. Jest to też coś wymykającego się standardowym kolekcjom, natomiast moim zdaniem prezentuje się fantastycznie i żałuję, że nie wzięłam dwóch. Uważam, że jest super uzupełnieniem tej całej kolekcji. Zobaczcie, jak one super ze sobą współgrają razem. Dlatego no to bardzo dobry zakup i ten kubek kosztował 39 zł z 50% promocją, czyli niecałe 20 zł faktycznie. Natomiast w outlecie są nie tylko takie poważniej uszkodzone rzeczy, czy takie zupełnie wymykające się schematom, ale też takie standardowe kolekcje. I tu na przykład są dwie miski, które mają cenę podstawową 56 zł i 50,41. To znaczy, że ta za 56 nie ma żadnych ubytków i faktycznie jest w stanie nienagannym. Natomiast ta jest już troszeczkę przeceniona i wynika to... Jak widzicie, te obniżki są dostosowane do tego, z jak dużymi ubytkami mamy do czynienia. Tu jest taka mała cukiernica w taki sam wzór co ten kubek, więc fajnie od razu się zgrywają. I szczerze mówiąc, kupowałam ją myśląc, że to taki malutki garnuszek, miseczka. Z córką miałyśmy pomysł, żeby posadzić tu cytrynę i możliwe, że zaraz to zrobimy. Natomiast przy kasie okazało się, że jest jeszcze zamknięcie i to cukiernica. Tu wieczko jest pęknięte, natomiast sam pojemniczek nie wiem, czy ma jakieś wady. Ja jeszcze się nie dopatrzyłam, a ta cukiernica również była za połowę ceny. Tu natomiast mamy talerze i szczerze mówiąc nie do końca pamiętam, który był z którego działu. A, już wiem, te z zieloną naklejką są z 50% wyprzedaży, więc ten talerz był z 30% promocją i on ma taki ciekawy wzór, który będzie pasował do talerzy, które już mam, dlatego się na niego zdecydowałam. A tu mamy jeszcze kilka talerzy płaskich, dokładnie 3. Na nich zależało mi najbardziej, ponieważ ostatnio stłukł mi się jakiś taki talerz obiadowy i zostały teraz chyba tylko 4, może 5. No i w momencie, kiedy zje się śniadanie i wstawi naczynia do zmywarki, a potem przychodzi obiad, no to już tych talerzy brakuje. A gdy przyjdą goście, to już zupełnie nie ma opcji, by każdy mógł zjeść na takim ładnym, kolorowym talerzu. Dlatego chciałam ten zbiór powiększyć. No i fajnie się składa, że mam każdy talerz inny, więc nie ma problemu, żeby dokupić nowy wzór i żeby ta moja kolekcja się powiększyła. Co więcej, w Bolesławcu jest dużo firm zajmujących się robieniem takiej ceramiki w tym stylu. Niektóre wzory są tradycyjne, więc w różnych firmach można je kupić i dlatego też nie boję się, że manufaktura upadnie i ja już wtedy nigdy nic nie kupię. Jest duża szansa, że jednak wiele z tych firm przetrwa dłuższy czas. Mam nadzieję, że nigdy nie upadną, szczerze mówiąc, bo to jest nasze narodowe dziedzictwo w gruncie rzeczy. Jestem bardzo dumna z tego, że Bolesławiec wytwarza takie piękne rzeczy i chcę mieć je u siebie w domu już zawsze właściwie. Dlatego liczę się z tym, że no, czasem coś może się stłuc i wtedy po prostu planuję dokupić. No ale co to za talerze? Tu mamy pierwszy z góry. 50% promocja, on był za 62 zł, czyli 31 po promocji. Jaką ma wadę? Wydaje mi się, że tu jest rysa przez wzór. Ona jest troszeczkę widoczna, ale czy coś jeszcze? No dla mnie to nie jest duży problem, a jednak miło zaoszczędzić 30 zł. Potem też mniej serce boli, kiedy jednak się stłucze. Tutaj mamy drugi talerz, a on był już w normalnej, regularnej cenie, ponad 55 zł. I na koniec wzór, który bardzo mi się podoba, a tak się składa, że dostałam od przyjaciółki maselnicę z tym wzorem. Przyjaciółka nie była pewna, czy mi się spodoba, a naprawdę bardzo mnie ten wzór zachwycił. Wcześniej jakoś nie miałam z nim do czynienia, no ale teraz, gdy już go znam i zobaczyłam taki talerz, to nie mogłam go sobie odmówić. Dobra, wystarczy już o zakupach, teraz to, co zrobiliśmy samodzielnie. Tę krowę pomalowała moja córka. Jak widzicie, są tu różne kolory i niebieski, czerwony, żółty, zielony. Różne
wzory i naprawdę świetny efekt udało jej się osiągnąć. W czasie malowania nie spodziewałam się, że to wyjdzie aż takie super, jak faktycznie wyszło. Tu jest kubek mojego syna, który w środku ma takie tradycyjne kropki, białe na niebieskim tle. Z zewnątrz jest trochę niebieskiego, który przechodzi w czerwony i tutaj są motyle bliżej ucha. Natomiast ja zdecydowałam się pomalować miskę i na zewnątrz mam tradycyjne niebieskie kropki, w środku niebieskie grochy i jeszcze na górze taki czerwony pasek. I szczerze mówiąc, i jeszcze tutaj takie ślimaczki. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że malowanie jest tak trudne. To znaczy, sama czynność jest oczywiście prosta, po prostu przybija się pieczątki, bo to nie jest tak, że te wzory wszystkie są malowane ręcznie. Zdecydowana większość powstaje za pomocą takich gąbkowych pieczątek. Natomiast zrobienie tego tak, by było równo, już jest naprawdę wyzwaniem. Zobaczcie, że na tej misce są podobne kropki jak u mnie, a jednak jest kolosalna różnica pomiędzy nimi. Oczywiście na swoje usprawiedliwienie mam to, że pieczątka, z której korzystałam, była tak zużyta, że pod koniec w ogóle przestała robić tę kropkę w środku i to robiłam pędzelkiem. Natomiast tu w środku zobaczcie, że te grochy też są takie rozmazane i na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że ta farba przed wypaleniem jest fioletowa i na tym takim beżowym, niewypalonym naczyniu ten delikatny fioletowy wygląda tak bardzo neutralnie i nie spodziewałam się, że po wypaleniu te nierówności będą aż tak widoczne. Wtedy to prezentowało się znacznie lepiej. Niemniej ogólnie bardzo fajna pamiątka. Jestem bardzo zadowolona z tego doświadczenia. Uwielbiam sama próbować różnych rzeczy i to pozwala też docenić pracę, którą ktoś włożył w przygotowanie tego wszystkiego, bo te naczynia są malowane ręcznie. Manufaktura wykorzystuje kaolin, skaleń i glinę, ale co dokładnie do czego, to już Wam nie powiem. Natomiast mogę powiedzieć, że naczynia powstają w specjalnych formach. Następnie, gdy w nich wysychają, to troszeczkę się kurczą, więc bez problemu można je wyjąć. Są wtedy takie chropowate, jeszcze pełne nierówności, więc trzeba je wygładzić, poprawić, a następnie trafiają do pieca po raz pierwszy. Wtedy już przechodzą takie kompleksowe suszenie, jest to jeszcze wypał w niższej temperaturze i na koniec tego wypału dostajemy półprodukt, naczynie, które jest matowe, suche, bardzo kruche, bardzo łatwo je uszkodzić, właściwie w rękach można je skruszyć, więc trzeba bardzo uważać. Następnie naczynia trafiają do malowania i to jest fantastyczna sprawa, szczerze mówiąc, trochę praca marzeń. Szkoda, że tak daleko. Co prawda wyobrażam sobie, że po iluś miesiącach czy latach to już może się nudzić, być monotonne i nie budzić takiej ekscytacji. W dodatku praca w open space też niekoniecznie jest aż tak komfortowa. Niemniej troszeczkę zazdroszczę. Pomalowane naczynia są zanurzane w szkliwie. I może się wydawać, że wtedy tracą swój kolor, bo szkliwo przed wypaleniem nie jest bezbarwne. Ono bezbarwne robi się dopiero po wypaleniu, co też robi wrażenie. Więc i te barwniki przed wypaleniem są trochę inne i to szkliwo też zmienia swój kolor, dopiero staje się bezbarwne pod wpływem temperatury, po prostu czary. To, co jest ważne, to zostawienie spodu naczynia bez malowania i bez szkliwienia, żeby po prostu w piecu się nie przykleiło, no bo jak się przyklei, to możliwe, że będzie musiało zostać stłuczone przy odklejaniu. Dlatego ta chropowatość tutaj na dnie i zawsze myślałam, że zostawia się to z takiego praktycznego punktu widzenia, by naczynia nie ślizgały się po blacie, by nie było łatwo je strącić, że przesuwam tam, gdzie potrzebuję, jest tarcie, a nie, że popchnę i ono w poślizgu poleci gdzieś dalej. A okazuje się, że jednak wynika to z technologii produkcji. Kitku, dlaczego znowu tu jesteś? Nie tu z przodu. Nie tu z przodu, Kitku. Węglan nie daje mi nagrywać, ale właściwie historię tworzenia tej ceramiki już Wam przybliżyłam i myślę, że warto docenić te wyroby. W
tym momencie zdecydowana większość idzie na eksport. Nie jest to specjalnie zaskakujące, bo jednak cały świat jest znacznie większym rynkiem niż jeden kraj. Niemniej z wielu stron już słyszałam głosy, że Polacy nie bardzo doceniają to, co u nas powstaje, a myślę, że warto. Dlatego jeżeli będziecie w okolicy Bolesławca, to koniecznie zajedźcie, zajrzyjcie, zobaczcie, jakie mamy fantastyczne dziedzictwo narodowe. W ramach pamiątek z wakacji mogę Wam pokazać jeszcze jedno naczynie, które dostałam w prezencie od Pauliny, właścicielki daczy Antoniów, którą Wam ostatnio prezentowałam. I jest to taka miseczka albo mały kubek, w zależności od tego, jak potraktujemy, która na dnie ma kotka. To jest przesłodki pomysł, bardzo mi się podoba. Pijąc czy jedząc odkrywamy tego kotka, który wita nas z samego dna. Naprawdę świetny pomysł. Szkoda tylko, że Paulina dopiero się uczy i jeszcze swoich naczyń nie sprzedaje, więc nie mogę Was odesłać do żadnego sklepu, ale może chodzicie na jakieś warsztaty ceramiczne? Możecie się zainspirować. Myślę, że zwierzątka na dnie to świetna idea. W tym filmie to już wszystko. Jeśli szukacie pięknych rzeczy, zajrzyjcie nie tylko do Bolesławca, ale też do naszego sklepu na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie znajdziecie m.in. książkę z polskimi wnętrzami i domkową biżuterię, którą mam teraz na sobie. Pamiętajcie też o subskrybowaniu Wnętrza ze Wnętrza, bo znajdziecie tu kilkaset filmów z wnętrzarskimi inspiracjami. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!